Adam Aptowicz miał właśnie taki pomysł, żeby stworzyć coś takiego jak szlak pamięci po getcie krakowskim. Wytypował chyba 22 miejsca. Udało się powiesić tylko 7 tablic. Problemem były albo jakieś niejasności własnościowe, jeżeli chodzi o poszczególne kamienice, a w wielu wypadkach było też tak, jak na przykład na budynku Optimy, czy na budynku domu sierot, zakładu sierot przy ulicy Krakusa, że tam już jest tak duża ilość najróżniejszych tablic, no, że już nie było miejsca na te nasze tablice. Mnie z kolei też zależało na tym, żeby one, żeby treść tych tablic nie była tak rażąco dramatyczna, to znaczy, żeby ludzie, którzy, nie wiem, mieszkają przy ulicy Limanowskiego i codziennie przechodzą koło budynku, w którym był kiedyś dom starców żydowskich, budynku, w którym podczas wysiedlenia październikowego zamordowano bardzo wielu pacjentów tego domu, żeby oni nie musieli się z tą śmiercią konfrontować codziennie, żeby dało się też jednak normalnie żyć w takim miejscu, które spływało krwią. Urząd Miasta sfinansował tablicę, załatwił pozwolenie na powieszenie tych tablic. Pierwsza jest przy Rynku Podgórskim 1, gdzie była siedziba Judenratu przez długi czas trwania getta. Przy ulicy Józefińskiej na budynku ówczesnego Domu Starców Żydowskich. Przy ulicy Rękawka 30 na budynku, w którym był założony przez Aleksandra Biebersteina szpital zakaźny. Róg Lwowskiej i Dąbrówki, miejsce, w którym między innymi został zamordowany Mordechaj Gebirtik. To była grupa starców, która tam została rozstrzelana. Też wśród nich był Abraham Neumann, malarz. I są 3 tablice przy ulicy Józefińskiej, na dawnym budynku Żydowskiej Samopomocy Społecznej, Urzędu Pracy i Szpitala Ogólnego. I to jest tych 7 tablic. Ja jestem bardzo wdzięczna Adamowi Aptowiczowi, że on wymyślił ten szlak pamięci getta krakowskiego, dlatego że rzeczywiście jak chodzimy po tym terenie dawnego getta, to bardzo trudno sobie wyobrazić to życie, jakie w tej dzielnicy istniało. Oczywiście zachowało się bardzo dużo budynków, w których to życie się toczyło, ale też w bardzo wielu miejscach są nowe budynki, więc bardzo trudno to sobie jakoś odtworzyć. To troszkę pozwala uświadomić sobie, że to kiedyś była bardzo szczególna dzielnica Krakowa. Szybko się zapomina, że przed wojną 1/4 mieszkańców Krakowa stanowili Żydzi. Kilka lat temu prowadziłam zajęcia, warsztaty ze studentami o jakby takich nieistniejących miejscach. No i teraz właśnie pytanie do studentów, co zrobić z takim miejscem? Czy między innymi było zdjęcie dworca kolejowego w Płaszowie. Tam nie ma żadnej tablicy, że to było miejsce, z którego wywożono Żydów krakowskich do obozu zagłady w Bełżcu. I kiedy pokazywałam to zdjęcie, nagle jedna z uczestniczek tych warsztatów się rozpłakała i mówi, to jest straszne, bo ja prawie co tydzień z tego dworca razem z moimi harcerzami wyjeżdżam w góry. I ja im nigdy nie mówię o tym, że z tego miejsca, bo ja o tym nie wiedziałam. To ja teraz za każdym razem, jak będziemy wyjeżdżać w te góry i będziemy na tym dworcu, zarządzę minutę ciszy. I ja tak pomyślałam, czy to nie jest trochę przesada, czy oni naprawdę na te górskie wycieczki, gdzie mają odpocząć i wyluzować, muszą zabierać pamięć o pomordowanych Żydach. Nie wydaje mi się to słuszne. Więc ja też nie do końca wiem, jak i kiedy przywracać tę pamięć. Wiele lat temu, moja córka miała wtedy jakieś 3 lata, grała w filmie Andrzeja Wajdy Korczak. Chciałam jej troszeczkę coś opowiedzieć i też opowiedzieć o Korczaku. To jest proste, no bo Korczak był wspaniałą postacią. Coś powiedziałam takiego, że Żydzi zostali wymordowani przez Niemców. I moja córka zadała pytanie, za co? I ja odpowiedziałam, za nic.
I pamiętam, jak ona mnie, aż mi się płakać chce, bierze tak pocieszycielsko za rękę i mówi: mamusiu, bo ty jeszcze nie wiesz, oni na pewno byli źli, bo gdyby byli dobrzy, to nikt by ich nie mordował. Znaczy, tu się uruchomiło to myślenie bajkowe, że dobrzy muszą być uratowani. Ile dziecko ma mieć lat, żeby mu o tym opowiadać? Kto ma jaką wrażliwość, żeby to w ogóle przyjąć do siebie? Nie mam tutaj odpowiedzi. Zawsze staram się wyczuć, na ile i pytający, i inni, którzy są świadkami tej sytuacji, są gotowi wysłuchać opowieści. Jakiej opowieści? To znaczy, na pewno nie będę przy radosnej kolacyjce opowiadać o likwidacji getta krakowskiego albo o wysiedleniach, bo to nie jest przestrzeń na taką opowieść, bo ta opowieść musi, moim zdaniem, zostać przekazana w takiej przestrzeni, która też, nie wiem, wyraża szacunek. O przyszłości powinno się mówić i powinno się uczyć historii. Trochę tak jak na tym słynnym obrazie Gogena, skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy. Prawda? Że trochę nie bardzo chyba będziemy wiedzieli, dokąd iść, jeżeli nie uświadomimy sobie tego, skąd przychodzimy. I to nie chodzi tylko o naszą indywidualną historię, czy historię naszych rodzin, ale też historię miejsca, w którym przyszliśmy na świat, czy historię miejsca, w którym żyjemy. Wydaje mi się, że... ja myślę, że moje życie byłoby dużo uboższe, gdyby nie świadomość tej historii.